10 lat temu, w 2014 roku, Noctua zaprezentowała swoje flagowe chłodzenie powietrzne, Noctua NHD15. Pomimo upływu lat, model ten dalej jest jednym z najbardziej wydajnych chłodzeń dostępnych na rynku, a współczesnym konkurentom trudno jest dorównać D15, jeśli chodzi o efektywność. I teraz, po tylu latach, po tylu trudnościach i przekładaniu premier, wreszcie doczekaliśmy się kolejnej generacji Noctuły NHD15. W ręce trzymam Noctuę NHD15G2, która jest ogromna, przepiękna i naprawdę musicie mi przyznać, że robi wrażenie. Ale oczekiwania są bardzo wysokie, biorąc pod uwagę cenę, renomę marki oraz ilość czasu, które trzeba było poświęcić, żeby to chłodzenie zaprojektować. Serdecznie Was zapraszam w dniu dzisiejszym na materiał, w którym zrecenzuję Noctuę NHD15G2 w wersji standard, LBC, HBC, wszystkie wersje przetestowane na platformach LGA 1700 oraz AMD AM5. To oczywiście premierowo, ponieważ wiem, że na AM5 bardzo czekacie. Nie będziemy przedłużać, zapraszam Was na materiał. Noctua przyzwyczaiła nas do bogatej zawartości opakowania i nie inaczej jest tym razem, ale na chwilę zatrzymajmy się na samym opakowaniu, ponieważ tutaj też zaszły zmiany. Jak widzimy, opakowanie wygląda troszeczkę inaczej, zmieniono trochę stylistykę, kolorystykę i w tej chwili mamy widoczne na opakowaniu po prostu samo chłodzenie w całości i wygląda to według mnie dużo lepiej. Tyle jeśli chodzi o opakowanie i teraz zobaczymy, co jest w środku. A wewnątrz znajdziemy wszystko, czego nam potrzeba, a nawet więcej. Przede wszystkim mamy ulepszony zestaw montażowy Secufirm 2 Plus, obsługujący zarówno gniazda Intela, jak i AMD, o którym opowiem później. W zestawie znajduje się także pełna instrukcja obsługi oraz magnetyczny wkrętak typu Torx T20. Nie mogło zabraknąć pasty termoprzewodzącej Noctua NT-H2 oraz nasączonej alkoholem ściereczki do czyszczenia podstawy chłodzenia i procesora. Warto tutaj wspomnieć o specjalnej nakładce dedykowanej procesorom AMD AM5, która zapobiega dostawaniu się pasty termoprzewodzącej w niepożądane miejsca ze względu na specyficzną budowę tych procesorów. Noctua tradycyjnie dostarcza nam także dwa przewody LNA, które redukują maksymalne obroty wentylatorów z 1500 do 1250 obrotów na minutę oraz rozgałęzik typu Y pozwalający na podłączenie dwóch wentylatorów do jednego złącza na płycie głównej. Ciekawym dodatkiem są także 1 mm podkładki do procesorów Intela na podstawkę LGA 1700, o których powiem szerzej w dalszej części recenzji. Na koniec, dla fanów marki, znajdziemy metalową naklejkę z logo Noctua. Jak widzieliście, zawartość opakowania została dopracowana w najmniejszych szczegółach. A co z samym chłodzeniem? Wiele osób mogło myśleć, że następca D15 będzie jeszcze większy. Nic bardziej mylnego. Choć wysokość radiatora nieco wzrosła ze 160 do 168 mm, z wentylatorami różnica wynosi jedynie 3 mm, szerokość pozostała bez zmian, czyli 150 mm, a głębokość wręcz zmniejszyła się ze 135 do 127 mm. Wynika to z mniejszej odległości pomiędzy wieżami radiatora w nowej wersji chłodzenia. Zmianie uległa natomiast waga chłodzenia i to aż o całe 200 g do góry. I wynika to z faktu, że zmniejszono odległość pomiędzy finami z 1,9 do 1,6 mm, co pozwoliło upchnąć na podobnej powierzchni aż 23 finy więcej i zwiększyć sumaryczną powierzchnię tych żeberek o 20%. Zdecydowano się na taki zabieg ze względu na zdecydowanie usprawniony wentylator w nowej wersji G2. Kolejnym istotnym ulepszeniem są ciepłowody, ponieważ ich ilość zwiększyła się z 6 do 8. Ma to bardzo duże znaczenie przy procesorach prądożernych, np. takich, które pobierają 250 W lub więcej. Jeśli mamy więcej tych ciepłowodów, są one w stanie szybciej to ciepło z podstawy chłodzenia odbierać i transportować na finy. Wszystkie te ciepłowody są rozmieszczone wzdłuż obu wież, są równomiernie rozmieszczone oraz dodatkowo lutowane bezpośrednio do finów. Ciepłowody łączą się z nową, zdecydowanie większą i ulepszoną podstawą. Wielkość tej podstawy została zwiększona po to, aby po pierwsze pomieścić te wszystkie ciepłowody, ale także po to, żeby pokryć większą ilość procesorów. I co istotne, jeśli montujemy to chłodzenie w trybie offsetowym na AMD,
to mamy pokryty cały procesor, a w D15 pierwszej generacji niestety procesor nie był w całości pokryty. Oczywiście hotspot był, ale jednak w całości ten procesor nie przylegał do chłodzenia. Sama podstawa jest miedziana i niklowana, także bardzo fajnie. I dodatkowo jest szlifowana z 3 różnymi wersjami wypukłości, ale o tym powiem później. I co ważne, nie jest to taki standardowy prosty stożek, tylko została tu zastosowana zdecydowanie bardziej zaawansowana geometria. To nie jest po prostu taki typowy stożek, który możemy spotkać w większości chłodzeń dostępnych na rynku. Ale tak naprawdę Noctua zawsze stosowała taką bardziej zaawansowaną geometrię podstawy. Jeśli jeszcze chodzi o konstrukcję całego chłodzenia, no to warto wspomnieć, że został zastosowany tutaj także offset w stosunku do radiatora i podstawy. Czyli całe chłodzenie jest przesunięte względem podstawy na północ, tak aby zwiększyć kompatybilność z pierwszym slotem PCI Express. Taka sztuczka została zastosowana w Noctule NHD15S, czyli tej z jednym wentylatorem, natomiast w tej standardowej D15 tego nie było. Także fajnie, że to już tutaj się znalazło na stałe. Nie skłamałbym, gdybym powiedział, że to właśnie wentylatory były głównym powodem opóźnienia nowych chłodzeń od Noctuły, bowiem właśnie od tych konstrukcji w dużej mierze zależał sukces NHD15G2. Nowe wentylatory noszą nazwę A14X25G2 oraz wersja z dopiskiem R, którą trzymam w ręku, ma okrągłą ramę zamiast kwadratowej i jest przeznaczona bezpośrednio do chłodzeń powietrznych. Pracę nad tym wentylatorem rozpoczęto w 2015 roku i wzorowano się na A12X25, ale przez lata projekt był ciągle ulepszany, porzucany, zmieniany, tak aby sprostać wszystkim wymaganiom firmy Noctua i w końcu w 2013 roku pokazali nam taką finalną wersję tego wentylatora i w 2024 wraz z chłodzeniem nowym te wentylatory trafiły do sprzedaży. Oczywiście mamy tutaj już, tak jak w A12X25, inny materiał, z którego zostały te wentylatory wykonane, ponieważ jest to polimer ciekłokrystaliczny wzmocniony włóknem szklanym, czyli taki autorski polimer marki Noctua zwany Sterox. LCP zapewnia wysoką wytrzymałość i sztywność w porównaniu do standardowych polimerów stosowanych w wentylatorach. Zmniejsza to wibracje łopatek, poprawiając ich sztywność i minimalizując ryzyko odkształceń pod wpływem siły ośrodkowej i temperatury. Dzięki temu możliwe było zastosowanie rekordowo małego prześwitu dla wentylatora 140 mm między łopatką a ramą, wynoszącego zaledwie 0,7 mm. Co prawda model A12X25 posiadał ten prześwit na poziomie 0,5 mm, jednak w przypadku wentylatora 140 mm tolerancja jest mniejsza, co sprawiło, że stabilne wirowanie wirnika jest trudniejsze do osiągnięcia. Nowa A14 zachowała wiele innowacji znanych z innych wentylatorów tej marki, takich jak mikrostruktury na wewnętrznej części ramy. Miniaturowe wgniecenia na ramię wentylatora tworzą turbulentną warstwę przyścienną, co zmniejsza zjawisko oddzielania przepływu po stronie ssącej łopatek. Zasada działania jest analogiczna do wgłębień na piłce golfowej. W tym miejscu możemy zauważyć, że mikrostruktury w nowym wentylatorze są znacznie mniejsze niż w A14 czy A15, ponieważ zastosowano tutaj znacznie mniejszy prześwit, o którym wspominałem. Nie zabrakło także znanego stopniowego wlotu powietrza, który wprowadza turbulencję, ułatwiając przejście powietrzu z przepływu laminarnego na turbulentny. Proces ten jest kluczowy, ponieważ turbulentny przepływ lepiej przylega do ramy wentylatora, redukując opór aerodynamiczny. Lepsze przyleganie zapobiega odrywaniu przepływu, co pozwala wirnikowi zasysać więcej powietrza i zwiększa ogólną wydajność wentylatora. Oprócz korzyści aerodynamicznych wpływa to także na akustykę wentylatora. Przepływ laminarny generuje wyraźnie dźwięki podczas zasysania powietrza, podczas gdy turbulencje wprowadzone przez stopnie na wlocie przekształcają te dźwięki w bardziej zróżnicowany profil akustyczny, co czyni je mniej uciążliwymi. Wentylator posiada 9 łopatek, które charakteryzują się żłobieniami zwanymi kanałami przyspieszającymi przepływ. Kanały te modyfikują rozkład przepływu na stronie ssącej, przyspieszając go w kluczowych obszarach łopatek. Łopatki mają także nietypowy kształt, są wygięte do tyłu w pobliżu piasty, a następnie stopniowo zaginają się do przodu. Taki kształt kieruje więcej powietrza ku zewnętrznym częściom łopatek, zapewniając równomierne obciążenie na całej ich długości.
Nowością są także winglety na końcach łopatek zaprojektowane w celu redukcji wirów końcowych, które powstają w wyniku różnicy ciśnień między stroną ssącą a ciśnieniową. Elementy aerodynamiczne znalazły się również na piaście wentylatora, działając jak turbulator, co poprawia przyczepność przepływu powietrza. Wirujący ruch odśrodkowy piasty kieruje powietrze w stronę zewnętrznych, bardziej wydajnych stref łopatek. Niezwykle istotnym elementem jest łożysko SSO2, które uważam za jedno z najlepszych dostępnych w wentylatorach. Podobnie jak w łożysku FDB, obracający się wał wywiera nacisk na olej, tworząc warstwę smarującą i stabilizującą oś wiernika. Niestety nie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ do czasu ustabilizowania się występuje precesja osi, znana jako efekt żyroskopowy, który może prowadzić do ścierania się elementów łożyska. Noctua sprytnie poradziła sobie z tym problemem, umieszczając magnes przy osi, co skutecznie stabilizuje ją od samego początku. Zmian doczekał się także silnik. Eta-Perf firmy Noctua cechuje się wysoką efektywnością energetyczną i cichą pracą dzięki niskiej impedancji elektrycznej oraz zaawansowanemu systemowi NEFD6 z czujnikiem Halla. Umożliwia on osiągnięcie wyższego momentu obrotowego przy tym samym poborze mocy. Kluczowym elementem efektywności tego silnika jest precyzyjna komutacja, która minimalizuje straty przełączania. Silnik wykorzystuje też technologię SupraTorque, która umożliwia utrzymanie stałej prędkości obrotowej niezależnie od obciążenia. W przeciwieństwie do większości wentylatorów, które zwalniają pod wpływem oporu, ten model utrzymuje prędkość bez względu na impedancję. Ostatnią rzeczą, którą tutaj poruszę, jest zastosowanie dwóch wentylatorów, które mają przesunięte obroty względem siebie. Jeden wentylator ma w dół, drugi w górę i zrobiono to po to, żeby zminimalizować efekt tak zwanego buczenia, który może występować, jeśli dwa wentylatory pracują z podobną prędkością obrotową, wysoką prędkością obrotową jednocześnie. Może wtedy takie buczenie występować, a tutaj dzięki temu, że te prędkości są dosyć mocno przesunięte, ale w górę i w dół, także na wydajności nie tracimy, efekt tego buczenia jest praktycznie zerowy. Raczej go nie uświadczymy. Świetnie to zostało w ogóle wytłumaczone na kanale Gamers Nexus z przedstawicielem firmy Noctua. Dam linka w opisie, jeśli będziecie mieli chwilę wolnego czasu, to polecam, bo naprawdę fajnych rzeczy można się tam dowiedzieć. Aktualizację przeszedł zestaw montażowy, który można nazwać tak naprawdę ewolucją, ponieważ generalnie jest to ta sama konstrukcja zestawu montażowego Secufirm 2. Do tego modelu został dodany plus i polega to na tym, że standardowy Phillips, który był używany, czyli wkrętak do przykręcania całego chłodzenia i zestawu montażowego, został zamieniony na Torx T20 i generalnie fajnie, że tak się stało, ponieważ Torx generalnie jest lepszy według mnie. Pozwala na użycie mniejszych głowic, ma lepszą przyczepność, lepiej się dokręca takie śruby właśnie Torxem i jest mniejsza możliwość uszkodzenia właśnie takich śrub, więc jak najbardziej na plus. W ogóle te zestawy montażowe Secufirm 2 Plus można było kupić przed samą premierą D15G2, także jak ktoś chce sobie zupgrade'ować zestaw montażowy, no to jest taka możliwość, do każdego modelu jest to dostępne, ale czy uważam to za opłacalne? Raczej nie. Ale już jeśli dodają to do nowych chłodzeń, jak najbardziej na plus. Jak wspominałem, Noctua NHD15G2 jest dostępna w trzech wersji wypukłości podstawy. Wersja standardowa, wypukłość podstawy jest mniej więcej taka sama jak w starej D15 oraz innych chłodzeniach od firmy Noctua. Potem mamy LBC, Low Base Convexity, czyli podstawa o niskiej wypukłości, oraz HBC, High Base Convexity, czyli podstawa o wysokiej wypukłości. I decyzja o wprowadzeniu przez firmę Noctua trzech wersji jest według mnie zrozumiała, biorąc pod uwagę to, że no jednak Noctua wkłada dużo pracy w to, żeby dostosować, dopracować to chłodzenie, a wszystko może zostać zniweczone przez błędy konstrukcyjne, może nawet nie błędy, ale też po prostu samą konstrukcję tych procesorów. Można to nazwać w sumie patologią, to co się dzieje w tej chwili. Te wszystkie starania mogą pójść po prostu na marne, ponieważ Intel sobie zrobił banany, AMD zrobiło grubą czapkę i te procesory są płaskie i tak dalej, i tak dalej. Także wcale mnie ta decyzja nie dziwi i bardzo się cieszę, że Noctua stara się dopasować swoje chłodzenie tak naprawdę do każdego przypadku, który może wystąpić.
Tradycyjnie procesory Intela miały tendencję do lekkiej wklęsłości IHS, czyli zintegrowanego odpromiennika ciepła, podczas gdy procesory AMD były stosunkowo płaskie. Niestety, od wprowadzenia platformy LGA 1700 pojawiły się problemy związane z ILM, czyli mechanizm mocowania procesora, który wywiera nadmierny nacisk na procesor, co prowadzi do jego odkształcenia się w kształt banana. W efekcie docisk w centralnej części procesora jest niewystarczający, co utrudnia odprowadzanie ciepła. Aby zaradzić temu problemowi, wprowadzono tzw. contact frame'y, czyli ramki kontaktowe, które poprawiają równomierność docisku procesora do gniazda. Jednak w przypadku długotrwałego użytkowania procesora z fabrycznym mocowaniem, procesor mógł ulec trwałemu odkształceniu. Alternatywnie zamiast ramek kontaktowych można używać 1 mm podkładek pod mechanizm ILM, co zmniejsza nacisk na procesor. Noctua dołącza takie podkładki do zestawu, poprawiając w ten sposób docisk procesora. Na ilustracji można zobaczyć, jak wklęsłość IHS procesora LGA 1700 zmienia się w zależności od scenariusza montażu. Fabrycznie nowy procesor LGA 1700 jest zazwyczaj lekko wypukły lub płaski, ale pod naciskiem ILM staje się wklęsły. Najgorsza sytuacja występuje przy maksymalnym ciśnieniu nacisku ILM, zarówno w przypadku nowego, jak i używanego już procesora z tym mechanizmem. W przypadku platformy AMD sytuacja wygląda inaczej. Procesory są jedynie nieznacznie wklęsłe, zarówno przed, jak i po montażu w gnieździe. Z tego powodu Noctua wprowadziła 3 wersje chłodzenia. Wersja STD powinna być odpowiednia do większości przypadków, natomiast pozostałe są dostosowane do specyficznych sytuacji. Na przykład wersja HBC może być przydatna, jeśli używasz fabrycznego ILM, czego zdecydowanie odradzam, lub jeśli Twój procesor został odkształcony przez długotrwałe użytkowanie, a teraz stosujesz podkładki lub ramkę kontaktową. Z kolei wersja LBC jest optymalna dla procesorów AMD lub w przypadku montażu na tzw. Direct Die, czyli bezpośrednio na rdzenie procesora po usunięciu IHS. Jednak jak pokażą moje testy, wybór wersji nie jest aż tak jednoznaczny, jak mogłoby się wydawać. Więcej szczegółów na ten temat omówimy przy okazji analizy wyników wydajności. Krótko po premierze nowego chłodzenia do Noctuły i do internetu zaczęły spływać niepokojące informacje, ponieważ sporo użytkowników zgłaszało, że podczas korzystania z tego chłodzenia na maksymalnych lub bliskich maksymalnych obrotów wentylatora chłodzenie wydaje z siebie grzechotanie i to trafiło do sieci, zrobiła się z tego niemała afera. No i zgodzimy się wszyscy, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, jeśli chodzi o markę premium, jeśli chodzi o Noctuę, jeśli chodzi o produkt, który został tworzony przez tyle lat. No ale niestety, błędy zdarzają się każdemu, nie żyjemy w idealnym świecie i liczy się to, jak firma zareaguje i co zrobi z tym przypadkiem. I już 13 września dostaliśmy oficjalną informację od Noctuły, że badali ten problem i już wiedzą, co jest tak naprawdę jego przyczyną. Firma oznajmiła, że problem dotyczył około 1,3% użytkowników wszystkich chłodzeń, które zostały sprzedane i że problemem było poluzowanie się blokady finów podczas transportu, przez to jeśli się to poluzowało, wysoki przepływ powietrza przez wentylatory generował właśnie taki dźwięk. No i zaproponowano tutaj 3 rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to jest bezpłatne dosłanie takich aluminiowych osłon samoprzylepnych na chłodzenie. Do każdego z boków po prostu to przylepiamy i to ma na celu usztywnić nam tą całą konstrukcję, która uległa uszkodzeniu według Noctuły, bo tak naprawdę nie wiemy, czy to jest prawdziwy powód. Może coś tam na produkcji nie hulało. To wszystko usztywnia i rozwiązuje problem. Drugie rozwiązanie to jest wymiana chłodzenia na nowe, które zostało już usprawnione pod tym względem, czyli poprawione i pod koniec października powinny te chłodzenia być dostępne. W tej chwili mamy 20 któryś tam października i już otrzymałem od firmy Noctua informację, że już mają na magazynie nowe wersje chłodzenia. Trzecia opcja to jest pełen zwrot pieniędzy za chłodzenie, także no, sytuacja w ogóle nie powinna się zdarzyć, ale na szczęście firma zareagowała bardzo dobrze, zaproponowała nam kilka rozwiązań, więc no cóż, jak już się zdarzyło, to tylko chwalić Noctuę, że podeszła do tego bardzo poważnie, bo nie jest to takie oczywiste. W takim zestawie dostajemy 4 samoprzylepne osłony, które przyklejamy na każdy z boków chłodzenia.
Dodatkowo dostajemy tubkę pasty NTH2, ściereczkę nasączoną alkoholem oraz przeprosiny od firmy Noctua. Nie każdy producent potrafi krytycznie spojrzeć na swoje produkty, a to zasługuje na uznanie. Miejmy nadzieję, że nowe wersje chłodzeń ze wzmocnionymi żeberkami, które mają pojawić się już niedługo, definitywnie rozwiążą ten problem. Proces instalacji na Intelu rozpoczynamy od przygotowania backplate'u, do którego mocujemy 4 śruby w odpowiednich otworach, stabilizując je za pomocą plastikowych nakładek. Następnie przykładamy backplate od tyłu płyty głównej, a z drugiej strony dodajemy 4 plastikowe dystanse i elementy stelażu. Wszystko przekręcamy przy pomocy nakrętek. Po wykonaniu tych kroków nakładamy pastę termoprzewodzącą i dokręcamy chłodzenie do wyraźnego oporu. W przypadku procesorów AMD korzystamy z fabrycznego backplate'u dołączonego do płyty głównej. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, musimy odkręcić 2 plastikowe elementy mocujące przymocowane do płyt głównych AMD. Następnie na otwory montażowe płyty przykładamy 4 szare plastikowe dystanse. Po tym zabiegu zakładamy metalowy stelaż i przekręcamy go przy pomocą 4 śrub. Elementy te umożliwiają montaż offsetowy, korzystny dla procesorów AMD od serii 3000, przy czym największe zyski uzyskujemy na platformie AM5. Stelaż przykręcamy korzystając z otworów oznaczonych jako 0, czyli standardowy montaż, lub -7 mm, pozycja offsetowa. Po tym zabiegu nakładamy pastę termoprzewodzącą oraz przykręcamy chłodzenie. Jeśli chodzi o kompatybilność, no to pierwszy slot PCI Express jest tutaj bezpieczny ze względu na ten offset radiatora względem podstawy, nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast jeśli chodzi o pamięć RAM, no to tutaj jest to duże chłodzenie dwuwieżowe, więc te pamięci będą po prostu zakryte przez wentylator. I tam mamy na wieży takie wcięcie i daje to nam od laminatu płyty głównej do tego wcięcia 6 cm, a dalej mamy oczywiście wentylator. I to, jakie pamięci włożymy, tak naprawdę zależy, jak wysoko podniesiemy sobie wentylator do góry, bo taką opcję oczywiście mamy. No i obudowy 168 mm, jest to sporo, ale też jak na standardy nowoczesnych obudów nie powinien to być żaden problem, żeby takie chłodzenie w obudowie zainstalować. Zaczynamy od platformy Intela. Przy maksymalnych obrotach wentylatorów i niskim poborze mocy wersje LBC i STD zapewniają najlepszą wydajność, podczas gdy HBC wyraźnie odstaje. Mimo to widać znaczącą poprawę wydajności w porównaniu do poprzedniej wersji NHD15, a także przewagę nad innymi chłodzeniami powietrznymi. Zauważalny jest jednak dosyć wysoki poziom hałasu generowany przez wentylatory. Po znormalizowaniu głośności do 35 dB, Cooler Master MA824 wysuwa się na wprowadzenie, a Dark Rock Elite zrównuje się z wersją LBC. Poprawa w stosunku do pierwszej generacji NHD15 wynosi zaledwie 0,5 stopnia Celsjusza. Przy zwiększonym poziomie głośności widzimy różnicę około 1 stopnia Celsjusza pomiędzy starą a nową wersją chłodzenia, a także przewagę nad Dark Rock Elite. Cooler Master nadal pozostaje na czele. Przy zwiększonym poborze mocy na poziomie 190 W widoczne są zmiany w wydajności. Nowa generacja NHD15G2 dorównuje chłodzeniom wodnym 240 mm. Wersja LBC nadal delikatnie przoduje nad wersją standardową i HBC. Po normalizacji do 35 dB wersje LBC, STD oraz konkurencja taka jak Cooler Master i Dark Rock Elite oferują podobny poziom wydajności. Przy 39 dB Cooler Master minimalnie odskakuje, a wydajność Dark Rock Elite lekko spada. NHD15G2 wciąż zapewnia wydajność porównywalną do chłodzeń IO 240 mm. No i najciekawsze testy, czyli przy poborze mocy wynoszącym 230 W. W tej sytuacji wersja LBC lekko ustępuje wersji standardowej, która jednocześnie przegania Arctica 240 mm. To bardzo dobre osiągnięcie. Wersja HBC natomiast jeszcze bardziej odstaje, a różnica między nią a najlepszą wersją wynosi aż 3 stopnie Celsjusza. Stara NHD15 jest wyraźnie w tyle, co pokazuje różnicę w odprowadzaniu ciepła dzięki zastosowaniu 8 ciepłowodów zamiast 6.
Po normalizacji hałasu wyłaniają się nowi liderzy w kategorii chłodzeń powietrznych, Noctua NHD15G2 Standard oraz LBC, które okazują się najwydajniejszymi chłodzeniami powietrznymi w stosunku do generowanego hałasu przy wysokim poborze mocy. Teraz przechodzimy do testów na platformie AM5, co jest nowością na moim kanale. Zwróćcie uwagę, że testy przeprowadziłem według nowej procedury, a pomiary hałasu wykonywałem nowym, regularnie kalibrowanym decybelomierzem o większej dokładności i szerszym zakresie częstotliwości. Starałem się, aby poziomy głośności odpowiadały ustawieniom wentylatorów z poprzednich testów na platformie Intela. Zaczynamy od procesora Ryzen 5 7600X z poborem mocy 100 W. Przy maksymalnych obrotach wentylatorów sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku Intela. Wszystkie trzy wersje chłodzenia oferują bardzo zbliżoną wydajność, choć najwydajniejsza okazuje się wersja standardowa, a najgorsza LBC. Pomimo, że teoretycznie jest ona najlepiej przystosowana do procesorów AMD. Widzimy również wyraźną przewagę nad starszą wersją NHD15 oraz innymi chłodzeniami powietrznymi. Noctua zdecydowanie dominuje konkurencję nawet nad chłodzeniami wodnymi AIO. Podobna sytuacja ma miejsce przy normalizacji do 33 dB, gdzie G2 oferuje najlepszą wydajność, a stara NHD15 nie pozostaje daleko w tyle. Konkurencja jak zwykle na końcu wykresu. Przy 38 dB różnice między chłodzeniami nie są duże, co nie jest zaskakujące przy poborze mocy na poziomie 100 W. Mimo to NHD15G2 nadal przewyższa inne chłodzenia. Przechodzimy teraz do bardziej wymagającego testu, procesora Ryzen 9 7900X z poborem mocy około 175 W. W tym przypadku nie widzimy znaczących różnic pomiędzy wersjami NHD15G2. Wydajność jest lepsza o około 2 stopnie Celsjusza względem pierwszej generacji NHD15, a konkurencja nadal pozostaje w tyle. Co ciekawe, nawet po dekadzie stara wersja NHD15 radzi sobie całkiem dobrze. Po normalizacji wersja standardowa G2 nadal przoduje, a zaraz za nią jest stara NHD15. Wersje LBC i HBC radzą sobie nieco gorzej, ale i tak jest to bardzo podobny poziom wydajności. Niesamowite, że nowe chłodzenia Noctua zdecydowanie przewyższają Arctica Liquid Freezer 2 240. Różnica między nimi a takimi modelami jak Dark Rock Elite czy Deepcool jest ogromna. Cooler Master kompletnie nie radzi sobie z procesorami AMD, notując gorsze wyniki nawet niż Fortis 5 od Endorphi. Przy 38 dB Arctic radzi sobie znacznie lepiej, co sprawiło, że pierwszy raz G2 nie jest liderem na wykresie. Dodatkowo przeprowadziłem testy bez offsetowego montażu chłodzenia. Wyniki są ciekawe, każda wersja Noctuy zamontowana w trybie offsetowym działa lepiej niż bez tego offsetu, a wersja LBC bez offsetu wypada najgorzej. Na koniec test Ryzen 9 7900X po OC pobierający 200 W. W tym przypadku już na starcie odpadają dwa chłodzenia, Cooler Master oraz Fortis 5. Standardowa G2 pozostaje liderem wydajności, a zaraz za nią są LBC i HBC. Poprzednia generacja odstaje o około 2,5 stopnia Celsjusza. Konkurencja, w tym Arctic Liquid Freezer, nie jest w stanie dorównać NHD15G2 pod względem wydajności, choć Arctic wypada lepiej w kwestii hałasu. Po normalizacji hałasu sytuacja staje się nieco zabawna. Konkurencja po prostu odpada i nie radzi sobie z obciążonym procesorem AMD. Nowa Noctua plasuje się tuż za Arcticiem, a stara NHD15 odstaje o około 1 stopień Celsjusza. W tym przypadku Noctua G2 dosłownie zmiażdżyła rywali, ba, robi to nawet starsza 10-letnia konstrukcja. Na koniec mam dla Was temperatury sekcji zasilania VRM płyty głównej. Tutaj pojawia się zabawna sytuacja, ponieważ to stara, poczciwa Noctua NHD15 pierwszej generacji wypada najlepiej. Testy były wielokrotnie powtarzane, a wyniki wychodziły zawsze identycznie. Najprawdopodobniej wentylatory w pierwszej wersji NHD15 nie kierują tak skoncentrowanego strumienia powietrza i lepiej owiewają boki, zapewniając lepsze chłodzenie VRM. Dalej mamy drugą generację Noctuy NHD15G2, gdzie wszystkie wersje wypadają praktycznie identycznie. Możemy zauważyć, że montaż bez offsetu daje minimalnie gorsze rezultaty. Co istotne, nie są to zdublowane wyniki, tylko są to pomiary dla każdego z tych chłodzeń osobno. I najgorzej wypada nam typowe AIO takie jak Be Quiet Pure Loop 2, które nie ma żadnego wentylatora, który chłodziłby sekcję zasilania.
Już jesteśmy po testach, ale pewnie to, co Was ciekawi, to dlaczego u mnie jakieś są wyniki z czapy, typu na Intelu wielkim bananie LGA 1700 mam wersję LBC, która jest najgorsza, a wersja standardowa i LBC dla AMD wypada na Intelu najlepiej. Tak samo jest z AMD, dlaczego wersja LBC wypada najgorzej, a zwykła i HBC są po prostu lepsze. No i tak, jeśli chodzi o Intela, to tak jak widzieliście na ilustracji, którą Wam pokazałem, fabrycznie, większość fabrycznych procesorów LGA 1700 jest płaska lub lekko wypukła. I dopiero po montażu tego w ILM, czyli w tej zapince takiej taka dźwignia na płycie głównej, wiecie o co chodzi, to powoduje duży nacisk i odkształcenie procesora. I dopiero wtedy procesor staje się wklęsły. I u mnie jest taka sytuacja, że mój procesor w ogóle nie wie, co to jest ILM. On kompletnie się z nim nie zna, ponieważ od razu założyłem ramkę kontaktową. Dzięki temu procesor równomiernie jest dociskany do sokietu i nie mógł się w taki sposób odkształcić, jakby się odkształcił, jeśli bym go zamontował poprzez mechanizm ILM. I napisałem do Noctuły i oni powiedzieli, że ze względu na to, że ja od początku mam ten procesor zamontowany w ramce, no to prawdopodobnie jest on minimalnie wklęsły lub prosty i dlatego wersja HBC najgorzej styka się z tym procesorem, a wersja standardowa i LBC, pamiętajcie, że LBC to nie jest płaska podstawa. To dalej jest wypukłość podstawy, tylko na bardzo niskim poziomie. No i te wersje wypadają najlepiej. A jeśli chodzi o AMD, słuchajcie, tam są takie małe różnice ze względu na pobór mocy, który jest na tych procesorach, bo zwróćcie uwagę, że AMD przy 200 W się po prostu gotuje, a w stosunku do Intela to nie jest aż taki wysoki pobór mocy. Bo ja mam 3 na Intelu, 160, 190, który jest bardzo blisko tych 200, do czego zaraz przejdziemy, i mamy 230 W. 230 W to chyba żadne chłodzenie nie zdoła odprowadzić tego z procesora AMD, ale tak jak wspominałem, 190 W jest blisko tych 200 na AMD. I jak sobie porównacie te wyniki Intel i AMD moje, to zobaczycie, że te różnice zaczynają się robić bardzo podobne. Nawet w stosunku wersji D15G1 i D15G2. Także to trzeba mieć na uwadze. I to chłodzenie jest stworzone do procesorów bardzo prądożernych. Mamy 8 rurek cieplnych, mamy bardzo gęste finy, jest ich więcej, mamy wydajne wentylatory i dokładnie widzimy, że im większy pobór mocy jest, jeśli jest zamontowane to chłodzenie, to po prostu wydajność jest lepsza i odskakuje od D15G1 i tak dalej, i tak dalej. Więc no, takie różnice malutkie na AMD mogą być, a co do samych wyników między HBC, LBC, STD na AMD, no to tu Noctua powiedziała, że to też są takie niuanse, bo niektóre procesory AMD są też trochę bardziej wklęsłe, jednak niektóre nie. Tak jak widzieliśmy na ilustracji, nie są one idealnie płaskie. Idealnie płaskie były w większości przypadków procesory serii 1000, 2000 i 3000, bo 5000 to już ten nowy upośledzony odpowiednik ciepła IHS. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o moje wyniki. I Noctua powiedziała, że moje wyniki są spójne, jakby jak najbardziej odzwierciedlają moją sytuację, jeśli chodzi o procesory. A też ktoś może pomyśleć, że to, że zamontowałem ramkę kontaktową na AMD, a zamontowałem ją dlatego, że byście zobaczyli, 2 razy nałożyłem pastę termoprzewodzącą i taki syf się zrobił pomiędzy tymi szparami na procesorze, że mówię nie, to nie może tak być, i założyłem tą ramkę. I ta ramka nie wpływa na wydajność według testów w internecie, ale nawet jeśli by wpływała, no to bardziej by prostowała ten procesor niż go robiła bardziej wklęsłym. Czyli to też nie ma wpływu na to, że u mnie HBC jest lepsze od LBC na AM5. Dużo tłumaczenia, ale myślę, że to co chciałem to powiedziałem i zrozumieliście.
To, co zasługuje na uwagę, to na pewno zawartość opakowania, ponieważ dostajemy tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy, ponieważ mamy takie zabezpieczenie na procesory AMD. Ja używam ramki, ale to jest też takie fajne, taka nakładka. Nakładacie ją na procesor i dopiero wtedy nakładacie pastę termoprzewodzącą. Dzięki temu tych wszystkich tam układów i zakamarków nie zabrudzicie pastą termoprzewodzącą. Dodatkowo mamy podkładki 1 mm pod ILM. Jeśli ktoś nie korzysta z ramki montażowej, tylko z tego standardowego ILM, no to może sobie ten nacisk na procesor zmniejszyć właśnie przez te podkładki. To nie rozwiązuje problemu w 100%, ale zdecydowanie pomaga. I tak naprawdę, jeśli macie ten procesor już używany od początku przez standardowy ILM, no to nie patrzcie na tą wersję LBC, tylko kupujcie standard lub HBC. Możecie wyjąć ten procesor jakąś linijką, zobaczyć, czy on jest bardzo wklęsły, czy nie, i wtedy zdecydować, jak to wygląda. Także tu Noctua pomyślała. Dodatkowo dostajemy pastę termoprzewodzącą już nowszej generacji NTH2, bo przypominam, że Noctua do wszystkich swoich chłodzeń, nawet tych, które niedawno wyszły, dodawała NTH1, co było dla mnie niezrozumiałe, no ale fajnie, że w tym przypadku dodają NTH2. No i mamy też ściereczkę. Mamy przewody LNA, które według mnie nie są chyba aż takie potrzebne. Noctua wciska to wszędzie, ale nie wiem, czy realnie użytkownicy z tego korzystają, ale na pewno skorzystają z rozgałęźnika typu Y, który pomaga podłączyć po prostu 2 wentylatory pod jedno wejście na płycie głównej i sterowanie po prostu za pomocą jednego suwaka w BIOSie, czy tam w oprogramowaniu do płyty głównej. Także to jest naprawdę bardzo fajne. Dostajemy też ten nowy zestaw SecuFirm 2 z Torxem, SecuFirm 2 Plus. Tak jak wspomniałem, Torx jest po prostu lepszy, wytrzymalszy, te śruby mogą być wytrzymalsze, te głowice po prostu nie będą nam pękać, nie będzie nam ten śrubokręt wypadać, nie będzie się to wszystko tam zacierało, że tak powiem, i to jest po prostu lepsze rozwiązanie, więc fajnie, że coś takiego się tutaj znalazło. Nowe wentylatory, które na pewno zasługują na uznanie, choć jeszcze dokładnie ich nie przetestowałem i to, jakie one są, tak naprawdę dowiecie się z osobnej recenzji, ale na pewno to, co należy pochwalić, to jakość wykonania, wygląd tych wentylatorów według mnie oraz łożysko, które naprawdę nie będzie Wam nigdy sprawiało żadnych problemów, ponieważ już różne ślizgowe, karabinowe czy łożyska olejowe FDB zawsze jakieś się tam zdarzyło, że terkocze, a jeśli chodzi o SSO2 od Noctuły, jest to naprawdę najwyższa jakość i po prostu nie spotkałem się, żeby ten wentylator terkotał. Także wentylator jak najbardziej na plus. Ze wstępnych recenzji wynika, że jest naprawdę wydajny, no ale to, jak mocno jest wydajny, dowiemy się oczywiście z moich testów, na które Was zapraszam. Oczywiście był ten problem z żeberkami, co w ogóle nie powinno się zdarzyć, ale jeśli już się zdarzyło, wierzymy tu Noctule, że to przez transport, to zostało to po prostu rozwiązane i każdy, kto takie chłodzenie posiada, to może napisać do Noctule i macie wachlarz rozwiązań, które możecie zastosować. Także nie powinno się to zdarzyć, ale liczy się tutaj dobra reakcja firmy i ta reakcja według mnie jest na 5. To, co zasługuje też na uwagę, to jest gwarancja i wsparcie firmy Noctua. Tutaj mamy 6 lat gwarancji, ale wsparcie Noctuły jest po prostu jedno z najlepszych, jakiego możecie doświadczyć. Nawet pierwsze chłodzenia Noctuły, które wychodziły, mają w tej chwili wsparcie do najnowszych procesorów Intela i AMD. Z 2010 roku, 15, jeśli kupiliście takie chłodzenie, kupiliście teraz nowy procesor z nową płytą, to piszecie do Noctuły, przedstawiacie fakturę za nowe podzespoły, procesor i płytę, za Noctułę i oni wysyłają Wam za darmo nowy zestaw montażowy. A jeśli nie macie faktur, to też nic takiego, ponieważ na stronie jest napisane, że bierzecie kartkę, piszecie swoje imię, na przykład i nazwisko, datę, robicie zdjęcie przy
procesorze i robicie zdjęcie przy nowych podzespołach i to dla nich w zupełności wystarcza, że jesteście legit i za darmo Wam dosyłają. Tak samo zapinki do wentylatorów też za darmo Wam wyślą, ale właśnie teraz mi się przypomniało, że nie widziałem dodatkowych zapinek do wentylatorów w D15G2, no ale jak dosyłają za darmo, to można w sumie o to poprosić. Wydaje mi się, że po prostu mało osób montuje 3 wentylatory na dwuwieżowym chłodzeniu, więc zrezygnowali z tego, a jak już ktoś będzie chciał, to po prostu im to za darmo doślą, także tak to wygląda. No i teraz rzecz mniej przyjemna, ponieważ ceny, które są kosmiczne, widzę, że w większości sklepów jest to chłodzenie za 700, ale w Proline na przykład macie za 616, co już jest dużą obniżką i jest to taka standardowa cena internetowa, więc polecam sobie zajrzeć na Proline, bo oni często mają te ceny po prostu niższe i bardzo fajnie, ale cena jest ogromna. Cena jest ogromna, ponieważ no, Be Quiet czy nawet D15 pierwszej generacji, która na AMD tak mocno nie odstaje, no kosztuje 450 zł. Deepcool Assassin 4 kosztuje 400. Nie wspomnę o jakichś tam Arcticach, Liquid Freezerach, ale to w tej chwili odstawiamy, ponieważ jest tam pompa, a jesteśmy teraz w temacie chłodzeń powietrznych, które są oczywiście pod tym względem mniej awaryjne oraz cichsze. Nie pierdzi nam żadna pompa i tak dalej. Wydajność na Intelu, jeśli podkręcacie procesor, wciąga ponad 200 W, no to chłodzenie naprawdę robi wrażenie, ponieważ jest najwydajniejsze, jeśli chodzi o stosunek wydajności do generowanego hałasu. Na maksymalnych obrotach, co ciekawe, jest wydajniejsze od Arctica, więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że podkręcacie sobie procesor, wciąga on ponad 200 W i nie zależy Wam na głośności, tylko na najlepszej wydajności. Więc wychodzi na to, że lepiej jest kupić Noctua NHD15G2 niż Arctica Liquid Freezer 2 240. To jest takim ciekawym spostrzeżeniem. Ale ta wydajność ogólnie jest dobra. Na AMD, pomimo tego, że różnica pomiędzy D15G1 a G2 nie jest aż taka duża, to już w stosunku do pozostałych chłodzeń topowych, powietrznych, Be Quiet, Dark Rock, Elite, Be Quiet, znaczy Cooler Master MA824, Deepcool Assassin, Thermal Ride Peerless Assassin, te wszystkie chłodzenia bardzo mocno odstają i to trzeba mieć na uwadze. Mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie wątpliwości, a co jeszcze ciekawe, no puszczałem Wam te takie głośności na żywo, no i zwróćcie uwagę, że NHD15G2 jest chyba jednym z najbardziej przyjemnych akustycznie chłodzeń, ponieważ starsza D15 pierwszej generacji ma taki dźwięk niższy tonalnie, taki trochę pierdzący. Pewnie jak słuchaliście, to wiecie o co mi chodzi. No tutaj NHD15 G2 zdecydowanie lepiej sobie tutaj radzi, pomimo tego, że chłodzenie są, wieże w chłodzeniu są bliżej siebie, więc ten wentylator środkowy mógłby jakieś dziwne tony takie wysokie wytwarzać, ponieważ jest w konfiguracji pool blisko wieży, a jednak tego efektu nie ma. A na przykład w Deepcoolu jest to bardzo, bardzo mocno słyszalne. No i teraz pytanie, czy to chłodzenie jest opłacalne? No i zależy jakim typem użytkownika jesteś, ponieważ Noctua to jest chłodzenie, które chce być najlepsze, jest najlepsze, jakość wykonania jest bardzo wysoka, tak samo wydajność. I oczywiście możemy kupić wiele chłodzeń, które będą tańsze. Oczywiście. Możemy kupić AIO, które będzie wydajniejsze, ale będzie miało tą pierdzącą pompkę, jednak to chłodzenie powietrzne jest bezpieczniejsze. Możecie kupić chłodzenie połowę tańsze, będzie traciło 3-4 stopnie, ale no dalej będzie zapewniało Wam poprawną temperaturę procesora. Więc powiecie, po co Noctua coś takiego wydaje? No po to, że są różne grupy odbiorców, użytkowników i to jest po prostu produkt premium dla osób, które oczekują najwyższej wydajności, jakości, wsparcia firmy, renomy i tak dalej. Czyli to wszystko się na to składa, no i jednak jakby nie patrzeć, jest to najwydajniejsze chłodzenie. Nie mamy innych wydajniejszych chłodzeń powietrznych, przynajmniej w moim zestawieniu. Także to jest bardzo wielowątkowy temat. Oczywiście moglibyśmy to porównać do samochodów, że no po co kupować Ferrari, jak możemy kupić sobie Opla czy Toyotę. No ale nie powiecie, że Ferrari to jest syf, bo jest drogie i tak dalej. To jest podobna bardzo zasada właśnie do tych chłodzeń. Noctua to jest zupełnie inna półka.
i widać, że po prostu udało mi się to wszystko dobrze dopiąć. No i tu jeszcze raz zwracam uwagę na to, że no po prostu jest deklasacja totalna na platformie AMD, jeśli chodzi o Noctuę. Nawet stara D15, 10-letnia konstrukcja, jest wydajniejsza zdecydowanie od topowych konkurentów w postaci Be Quieta, Deepcoola czy Cooler Mastera, nawet Thermalrighta. No i to wszystko. Mam nadzieję, że temat rozwiałem, trochę tego było, ale no temat jest bardzo obszerny, a ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć.